Obawiam się, że fani pani Justyny znienawidzą mnie po tym materiale, no ale... Dobra, bo zaplułem już się cały pewnie i wszystko tutaj jest zaplute, kurde. Paweł! Paweł! Buongiorno! Ja jestem Paweł i zapraszam na kolejny odcinek fantastycznego programu Moimi uszami. Moi drodzy, to właśnie dziś jest ten dzień, w którym posłuchamy sobie piosenki Gaja Justyny Steczkowskiej, która według wielu źródeł jest faworytem do tego wielkiego wyścigu w reprezentowaniu nas na 69. konkursie piosenki eurowizyjnej w Bazylei. Ale czy to rzeczywiście pani Steczkowska dostanie największy kredyt zaufania publiczności, największy kredyt zaufania nas, Polaków, to się jeszcze okaże już 14 lutego podczas finałowego koncertu, który wyłoni nam z tej dziesiątki zwycięzcę, czyli naszego reprezentanta. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie, że również ja wypowiem kilka swoich luźnych myśli na temat tej nietuzinkowej kompozycji. Jedziemy. Gaja. Muzyka Justyna Steczkowska, Emilian Waluchowski, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski-Wojtaszek. Tekst Justyna Steczkowska, Patryk Kumur, Emilian Waluchowski. Produkcja Hotel Torino, Emilian Waluchowski, Jan Bielecki. Mix i master Hotel Torino. No, jeżeli chodzi o troje autorów tekstu, to trochę mi się nie chce wierzyć, ale tak jak już kiedyś powiedziałem, to jest taka praktyka, żeby dzielić się prawami autorskimi, żeby każdy wiedział, po co pracuje nad daną piosenką, więc często po prostu twórcy dzielą się wszystkimi prawami, bo piosenka zazwyczaj jest podzielona na prawa do muzyki i prawa do tekstu i one są równoważne, jeżeli chodzi o to, ile się hajsu z tego zarabia. No więc czasami jak artystka współtworzy muzykę i napisze sama tekst, no to ma bardzo dużo tych procent, a chłopaki bądź dziewczyny, którzy brali udział przy produkcji i pisaniu piosenki, są trochę pokrzywdzeni. No tak działa nasz ZAIKS, tak działają nasze prawa autorskie, ale jak widzimy, artyści i twórcy znajdują na to sposób. Ale nie przedłużając, posłuchajmy tej wzniosłej pieśni. Tu od razu rzuca mi się w uszy, że był tak zwany rewamp i oczywiście to jest wiedza powszechna. To nie tak, że jestem teraz zaskoczony. I ja oczywiście słyszałem już tę piosenkę kilka razy, bo chciałem sobie jej posłuchać i zastanowić się, co ja w ogóle o niej myślę, bo nie ukrywam, że nie jest to mój faworyt. Nie jest to mój faworyt w takim sensie, że to nie jest piosenka, która do mnie jakoś mocno przemawia, nie? Ja nie mówię, że ona nie ma szans na Eurowizji, ale może o tym później. Natomiast co zostało zrewampowane, czyli zmienione, no to przede wszystkim mamy takie chóry na samym początku i one brzmią świetnie, naprawdę brzmią świetnie. Są po angielsku, żeby, jak to pani Justyna wyraziła się w jednym z wywiadów, publiczność europejska od razu wiedziała mniej więcej o co chodzi, tak? Że chodzi o Gaję, czyli Matkę Ziemię, więc mamy tu tekst They Call Me Gaja, pomimo tego, że w oryginalnym tekście, w polskim tekście refrenu jest Mam na imię Gaja, a to trochę dwie różne rzeczy, ale rozumiem, że fonetycznie ładniej to brzmiało, więc zostało zaśpiewane They Call Me Gaja zamiast My Name is Gaja, bo tak po prostu być może lepiej brzmiało. I to brzmi świetnie, naprawdę tak chóralnie, potężnie, bardzo dobrze jest to wyprodukowane. To muszę przyznać, Hotel Torino, gratulacje, w ogóle ta piosenka brzmi bardzo dobrze. To takie 3 grosze na początek. Tak, wiem, że wersja jest zrewampowana pod Eurowizję. Czy brzmi lepiej, czy gorzej? Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo tą pierwszą wersję słyszałem chyba tylko raz albo 2 razy. Nie ma wielu różnic na pewno w kompozycji jako takiej. No, klocki trochę zostały poprzestawiane, coś zostało dodane, no i tyle. Posłuchajmy dalej. No, tu mamy króciutką zwrotkę, naprawdę króciutką. Całościowo ta piosenka trwa dokładnie 3 minuty. Super, fajnie. Jeżeli chodzi o zwrotkę, mam problem z tą zwrotką, a przede wszystkim mam problem z tym tekstem. On jest jakiś taki w pewnym sensie bardzo górnolotny, ale jednocześnie jak dla mnie, jest trochę naiwny. Ja wiem, ja mam 43 lata, przesłuchałem w swoim życiu setki, tysiące płyt, trochę tego było i być może jestem czasami zbyt wymagający. Ja lubię, jak piosenka ma tekst o czymś, on nie musi być skomplikowany, on nie musi być o czymś bardzo poważnym, wręcz przeciwnie, bo wtedy często tekst popada w śmieszność, ale ten tekst powinien być zgrabnie napisany. Ten tekst, moim zdaniem,
nie jest zgrabnie napisany, jest nadęty, jest zbyt górnolotny w założeniu i przez to trochę wypada śmiesznie. Takie moje zdanie. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu to może przeszkadzać. Wiadomo, na Eurowizji i tak tego nikt nie zrozumie. Spoko. Natomiast co do muzyki, co do beatu, który tu jest, mówię tu o produkcji, nie? Brzmi to świetnie. Ten beat bardzo fajnie buja, także po raz kolejny gratulacje za produkcję tego numeru i tu nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Trochę krótka ta zwrotka, ale jeżeli ma to być skuteczna piosenka, która nie nuży, to być może rzeczywiście szybsze przejście do meritum to jest dobry pomysł. No i mamy tę pierwszą część refrenu, bo jak rozumiem, że ten motyw muzyczny, który następuje po wokalach, również jest w pewnym sensie refrenem, a więc mamy tę znamienną frazę mam na imię Gaia i inne tam rzeczy, które kojarzą się z New Age'em, klimatami Matki Ziemi. Dla mnie to jest trochę za dużo i mówię cały czas tu o znaczeniu tej piosenki, nie? Że ona chce być tak istotna i tak ważna w tym dzisiejszym świecie, że dla mnie trochę popada w taką delikatną, może śmieszność to za duże słowo, ale w taką niepowagę, nie? W moim odczuciu. Mam świadomość, tak jak już powiedziałem, że ja jestem czepliwy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no ale tak mam. Więc będąc z wami szczery, mówię wam, co myślę. To nie jest tak, że ja mam jakiś wielki problem z tą piosenką i uważam, że jest zła, słaba, niedobra i że nie powinna jechać do Bazylei. Nie, jak pojedzie ta piosenka do Bazylei i pani Steczkowska będzie nas reprezentować, to absolutnie nic złego się nie wydarzy. Wręcz powiem szczerze, że ja będę spokojny o jakiś przyzwoity wynik. Być może nawet pani Justyna z tą piosenką wejdzie do finału. Ponieważ jak wszyscy wiemy, pani Steczkowska jest profesjonalistką w każdym calu. Jeżeli chodzi o wykonanie tej piosenki na żywo, poradzi sobie na pewno świetnie i się nie wywróci o własne buty, tak jak to bywało już w przeszłości z reprezentantami również naszego kraju. Więc to nie jest tak, że ja się obrażę, jak ta piosenka pojedzie nas reprezentować. Absolutnie nie. Mało tego, myślę, że w moim rankingu będzie dość wysoko, pomimo tego, że ta piosenka sama w sobie średnio mi się podoba. Ale jeżeli chodzi o ranking piosenek, które mogłyby nas reprezentować w tym roku z tej 10 finałowej, to Gaia na pewno zasługuje na dużą uwagę i zastanowienie się, czy to przypadkiem nie byłby dobry wybór. No ale my tu gadu, a piosenka czeka. No i ta druga część refrenu, ten instrumental, która jest spoko, no też buja. Ale czy ona nie jest za długa? Czy to nie jest trochę tak, że ta piosenka jest konstruowana pod to, żeby rzeczywiście zagospodarować te 3 minuty regulaminowego czasu? Bo to jest wystarczająco krótko, żeby się nie znudziło, ale też wystarczająco długo, żeby zostać zapamiętanym, nie? Nie wiem, trochę widzę w tym wszystkim takie producenckie wyrachowanie. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale dla mnie długość tego instrumentalu jest trochę jakby wymuszona. Bo szczerze powiedziawszy, mnie ten instrumental już pod jego koniec trochę męczy. I trochę nudzi. Nie jestem również fanem śpiewania pani Justyny po angielsku, ale muszę powiedzieć, że zwłaszcza pierwsza część tego refrenu w języku anglosaskim brzmi naprawdę dobrze. Gdyby w tym refrenie było coś jeszcze, coś ekstra, to ten refren by się mi nawet podobał. Znaczy on mi się trochę podoba, nie? Bo tak jak mówię, ta pierwsza część refrenu jest mocna. Zwłaszcza ta po angielsku, o dziwo. Podoba mi się bardziej nawet niż ta po polsku. Tu jest tak potężnie, te chóry są tak potężnie zrobione, te brzmienia są tak potężnie zagrane i wykręcone. Tam jest tyle przestrzeni. Ta piosenka się bardzo otwiera w tym refrenie. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Żeby nie było, że ja tylko szkaluję tę piosenkę, tę kompozycję, bo wcale tak nie jest, nie? Dlaczego ten instrumental jest trochę dla mnie nudny? Oczywiście jak ta wokaliza jest na wysokich, długich dźwiękach pani Justyny, to ona jest trochę bardziej interesująca, okej, ale to jest znowu to samo, co w zeszłym roku z piosenką Taro Horo, czyli numer, a przynajmniej ten temat jest znów zbudowany na 2 akordach. Tam. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań, natomiast rozumiem, że czasami takie rozwiązania są skuteczne. Więc nie mam z tym problemu, ale dla mnie osobiście jest to trochę niezrozumiałe. Zwłaszcza, że ewidentnie przy tej piosence pracowali naprawdę poważni twórcy i to są ludzie, którzy piszą bardzo dużo i piszą raczej skutecznie. Dla mnie osobiście to nie jest najlepsza droga, ale z drugiej strony rozumiem i szanuję.
Tu mamy zagrywkę jakąś taką i kojarzy mi się to tak arabsko, trochę żydowsko, ormiańsko. No, ciekawe, ale słowiańsko to bym nie powiedział, nie? Takie trochę arabskie, nie? I to jest fajne, mi się to podoba, jak najbardziej. Natomiast wiele osób czy ludzi w mediach mówi o słowiańskości tej piosenki, nie? Ja trochę nie widzę tej słowiańskości w tym numerze. Oczywiście poza tymi agmami, które nam się na końcu jeszcze pojawią, czyli słowami mocy. Też mnie to trochę bawi, ale dobra. Nawet sam temat Gai, jak sama artystka pisze w języku angielskim w opisie tego filmu, mamy tu Gaję, czyli postać z kultury greckiej, nie słowiańskiej, prawda? Nie mamy tu wszechmatki jakiejś, nie wiem jak się odpowiednik tego bóstwa nazywał w kulturze Słowian, a piosenka brzmi trochę blisko wschodnio, nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie smaczki, klimaty. Mamy też dużo smyków, oczywiście przestrzeni, mocny beat. Wszystko jest spoko, ale słowiańskości to ja w tym za dużo nie słyszę. Być może chodzi o ten koncept całej płyty Taro Horo. Nie wiem, być może. I tu mam kolejny problem, nie? O którym już trochę mówiłem, że bardzo długi jest ten instrumental. To nie dość, że do tej pory ten instrumental był dość znaczący w tej piosence, gdzie mamy bardzo krótkie zwrotki i bardzo krótkie refreny śpiewane, no to tu wyobraźcie sobie, że od minuty 30 do 2 minut 33, a w zasadzie 4 mamy instrumental. Oczywiście w różnych odsłonach, bo znajduje się w nim i beat refrenowy, i potem takie uwolnienie, uspokojenie, gdzie są oczywiście delikatne wokalizy na długich dźwiękach i w zasadzie na jednym słowie, a czasami po prostu na jakiejś samogłosce, ale ponad minutę nie mamy śpiewania w ogóle, nie? Takiego śpiewania, stricte śpiewania. I ja trochę tego nie rozumiem. Uważam, że jest to naciągane. Ja rozumiem dance break, ja rozumiem, że pani Justyna będzie miała tancerzy i że sama będzie świetnie tańczyć i świetnie się rusza na scenie. Ja to rozumiem, ale czy minuta to nie jest trochę za długo? Zwłaszcza, że w tych uspokojeniach tam dużo tupania nogą nie będzie. Będą w tym momencie raczej takie ruchy teatralne. Co prawda ten beat w tej minucie występuje 2 razy, więc tam sobie potańczą, ale dla mnie to jest zdecydowanie za długo, jak na taki festiwal. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. I dlatego wydaje mi się, że ta produkcja została wydłużona pod ten właśnie 3-minutowy czas trwania. Nie jestem fanem takich rozwiązań, bo uważam, że jakiś klocek można by było z wokalami fajny dodać do tej piosenki, bo brakuje tu czegoś jeszcze, nie? No, przedłużenie piosenki o minutę instrumentalu tylko po to, żeby po tym instrumentalu weszła nam cząstka z tak zwanymi agmami, która jest okej. Co prawda jest wyjęta żywcem z Taro Horo, tylko są podmienione te agmy, słowa mocy, ale come on. Minął rok. Czy my powinniśmy się czepiać tego, co było w zeszłym roku, bo zadziałało rzeczywiście i pani Justyna o włos tylko i wyłącznie nie pojechała na tę Eurowizję, ale no minął rok. To też jest mój kolejny zarzut do tej piosenki, że czepiamy się czegoś, co już minęło. Już bym to zostawił w przeszłości. Przecież panią Justynę stać na coś zupełnie nowego, nie? Ja rozumiem, to jest ten sam koncept, to jest ta sama płyta, ale minutowy instrumental w propozycji na Eurowizję to dla mnie osobiście już jest trochę za dużo. A swoją drogą to uwolnienie i ta wokaliza, która wychodzi na bardzo wysoki dźwięk, z którym oczywiście pani Justyna sobie świetnie na żywo poradzi, bardzo ładne, bardzo fajne. Tylko że w kontekście tak długiej przerwy instrumentalnej, no to już nie działa na mnie. W sensie ono fajnie działa do wyjścia na ten beat i na te agmy, ale to, co się dzieje wcześniej, już mnie zanudziło. Więc jak ja już jestem zanudzony i potem wchodzi nam cząstka, która jeszcze ma mnie uspokoić, od czego? Od tego beatu? Ten beat mnie jakoś bardzo pobudził sam w sobie, bez wokali? No nie. Ja już byłem znużony, więc nie trzeba było mnie uspokajać cząstką uspokajającą, która, tak jak mówię, przyznaję, jest bardzo ładna. Ale w tym całym kontekście nie działa, moim zdaniem, tak jak powinna działać. I mnie ten rewamp właśnie między innymi przez takie zabiegi mnie nie rusza. On mi nie robi. I nie jest to moja ulubiona piosenka w stawce. Mało tego, nie wiem, czy jeżeli chodzi o taki mój gust prywatny, nie patrząc na to, czy piosenka się nadaje na Eurowizję, czy nie, to pewnie w pierwszej 5 by się nie zmieściła. Ale to się jeszcze okaże, bo taki ranking jeszcze się na kanale przed finałowym koncertem pojawi, ale jeszcze nie wiem, czy on przyjmie formułę właśnie takiego mojego prywatnego rankingu piosenek, jakie bardziej lub mniej lubię, czy rzeczywiście będę to kryterium eurowizyjne tutaj brał jako takie kryterium najważniejsze. Pożyjemy, zobaczymy, ale wróćmy do piosenki i dosłuchajmy jej do końca.
Jeszcze jedną mam myśl, z czym mi się ta piosenka kojarzy, bo powiedziałem wcześniej, że kojarzy mi się z Bliskim Wschodem, właśnie z takimi wpływami arabskimi, żydowskimi. Mniejsza o to. Ten beat i jeszcze ta zagrywka, ona mi się trochę kojarzy z Bollywood, czyli z taką muzyką wręcz hinduską, nie? Nie macie tak? Trochę Bollywood. Nie tak na śmiesznie jak Bollywood i nie mówię tego po to, żeby zdeprecjonować tę produkcję, tylko tak gdzieś z tyłu głowy teraz zobaczyłem takiego kolesia w tym ręczniku na głowie, tańczącego na jakimś wielkim targowisku w Bombaju, tudzież w Mumbaiu. Nie macie takich skojarzeń? No ja mam i nic na to nie poradzę. I podmiana Agmy Taro choro na czaro doro. również mnie nie przekonuje. To jest takie trochę autoplagiatowanie się i nie jestem fanem. No i tak prezentuje się piosenka Gaja, czyli propozycja pani Justyny Steczkowskiej na tegoroczną Eurowizję. Jak mogliście zauważyć, nie jestem wielkim fanem tej piosenki. Ale jeszcze raz powtórzę, żeby to dobrze wybrzmiało. To nie jest tak, że uważam, że ta piosenka jest zła, że ta piosenka jest nieodpowiednia, jeżeli chodzi o ten fantastyczny festiwal. Mnie ogólnie piosenka się nawet podoba. To nawet się dla mnie podoba. Ale mam wiele zastrzeżeń do tej piosenki. Nie jest to piosenka, którą bym się zachwycił. I trochę nie rozumiem tego wielkiego hype'u na panią Steczkowską jako naszą reprezentantkę. Być może wiele osób ma takie poczucie niesprawiedliwości tego, co spotkało panią Justynę w zeszłym roku i chcieliby jej wynagrodzić to, żeby ona w końcu na tę Eurowizję po raz drugi w swojej karierze pojechała. Oczywiście piękny byłby to jubileusz okrągły, bo 30. Słuchajcie, to jest niesamowite, że pani Justyna po raz pierwszy na Eurowizji reprezentowała nas 30 lat temu. Co? To jest niesamowite. I muszę przyznać, że pani Justyna nadal świetnie się prezentuje, nadal świetnie wygląda na scenie. Nie miałbym problemu, gdyby pani Justyna pojechała. Gdyby ta historia zatoczyła takie koło, to mogłoby być super. Jeżeli pani Justyna pojedzie, ja nie będę płakał, nie? Miejcie to na uwadze i tak jak mówię, nie chciałbym, żeby ten film miał taki wydźwięk bardzo, bardzo krytyczny. Owszem, skrytykowałem tę piosenkę za to, co w moim mniemaniu trochę w tej piosence nie działa, a mogłoby działać. Skrytykowałem tę piosenkę za to, co mnie prywatnie nie do końca się podoba. Natomiast oczywiście zauważam potencjał tego numeru i nie negowałbym tego wyboru, ale skąd ten hype? No, domyślam się, że pani Justyna ma bardzo duży fanbase, super, to się chwali. I tak naprawdę na dziś to ja nie wiem, kogo ja bym chciał wysłać na tę Eurowizję. Ja, tak prywatnie, nie? Bo praktycznie z każdą piosenką mam jakiś problem. Moim zdaniem nie mamy w tym roku takiej propozycji, która by robiła takie wielkie wow od początku do końca, która byłaby świetną kompozycją, którą śpiewałby artysta czy wykonawca, który naprawdę jest w stanie to sprzedać, bo pani Justyna ewidentnie jest w stanie sprzedać bardzo wiele rzeczy, bo scenicznie jest po prostu świetna. I chcę, żeby to wybrzmiało, że ja panią Justynę bardzo szanuję jako wykonawcę, jako artystę. Po prostu mi ta piosenka do końca nie siada. A więc takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia na temat tej piosenki. A co wy sądzicie o piosence Gaja oraz o tym, żeby to właśnie pani Steczkowska reprezentowała nas na 69. konkursie piosenki Eurowizji w Bazylei? Koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Już niedługo kolejne odcinki z cyklu Eurowizyjnej Karuzeli, a na dziś to już wszystko, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego fantastycznego kanału, to serdecznie zachęcam do tego, żeby to zmienić. Do it. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół 2 razy. Ja będę elegancko zadowolony, wszyscy będziemy elegancko zadowoleni. Ja jestem Paweł, mówiłem do was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć. Oh baby, it's kinda crazy how well still Fraser. With you I lost my senses, baby.